Żegnam wszystkich. Czas się kończy. Żegnam, czyli nie witam. Nie witam, czyli neguję witanie. Neguję, czyli coś jednak robię. Negacja jest czynna. Jest postulatem. Nie witam, postuluję żegnanie. Odwracam się od witania i tym samym witam żegnanie. Witam żegnanie, więc witam. A wy, czy was witam, czy was żegnam, cały czas jesteście. Czyli będzie dzisiaj o Heglu. Można nieraz usłyszeć od życzliwych nam osób, że przecież nie ma ludzi doskonałych. I niemożliwe jest, żeby ktoś wiedział wszystko. A to nie jest prawda. Bo Hegel wie wszystko. I będziemy dzisiaj rozmawiać o fenomenologii ducha. A dokładnie o świadomości i samoświadomości, czyli pierwszą część fenomenologii ducha. Trudność z Heglem polega na tym, że to jest nieco jak dowód matematyczny. Każdy poszczególny punkt tego dowodu zdaje się mało ważny, ale jest częścią żywej całości. Więc już z góry jesteśmy nieco skazani na klęskę, dlatego że ośmielam się dzielić fenomenologię ducha na części. Ale oczywiście będą 3 odcinki o fenomenologii ducha i tym samym będzie 1 odcinek o fenomenologii ducha, w którym będą 3 ruchy. Świadomość to wiedza, która wie o sobie, że jest. I z tym zaczynamy na początku. Z tym też tak naprawdę kończymy. Bo ta świadomość na początku, ona wie o sobie, że jest, ale nie wie o sobie. I nie wie, co to naprawdę znaczy być. Po prostu odróżnia rzeczy, między innymi samą siebie, od czynności, jaką jest wiedza. Widzi drzewo, takie podaje nam przykłady Hegel, czy też noc. Odwraca się, drzewa nie ma. Więc nie może powiedzieć, że drzewo jest. Tylko mówi, że drzewo było. Było nie jest byciem. Było jest minięciem. Ale minięcie istnieje, czyli jest byciem. Tu nie chodzi Heglowi o ani grę słów, raczej taniec pojęć, ani też o przyciągania do siebie przeciwieństw, tylko o dialektykę. Bo to bycie, które nam zdawało się na początku być, które potem mija,
gdy tylko się od niego odwracamy, to wychodzi na to, że tak naprawdę jest dopiero w czynności odwracania się od niego i wracania do niego. I to jest bycie absolutne, bycie prawdziwe. Ale nie zagalopujmy się za bardzo do przodu, bo my póki co jesteśmy trochę jak nowe narodzone dziecko, trochę jak Pan Bóg, który widzi dookoła nicość, ale wie, że jest. No właśnie, tutaj fenomenologia ducha to jest wszystko. To jest traktat naukowy o prawdzie absolutnej. Zajmujemy się w tej chwili tą częścią dotyczącą powstania świadomości. To jest mit o powstaniu bytu i czasu. To jest widzenie Księgi Rodzaju. Widzimy drzewo, mówi Hegel. Może jeszcze nie widzimy owoc. Na początku jeszcze nie. To jest stan natury, ale pierwotny. Przy świcie filozofii widziano przedmiot jako coś od nas oddzielonego. I nawet był moment, kiedy wydawało się, że jest wiecznie oddzielone. Natomiast teraz istnieje, niezależnie od tego, czy teraz widzimy drzewo, czy wtedy widzieliśmy drzewo, bo się odwróciliśmy od niego. Teraz przestaje być wiecznym teraz dopiero wtedy, kiedy my stajemy się świadomi i wtedy budzi się czas. Bo to przez świadomość budzi się czas. Czasu nie ma. Czas jest funkcją świadomości, która budzi się do życia wraz z nią. Dla Locke'a stan natury to jest miejsce pełnej wolności. Dla Hobbesa to jest miejsce pełnej wojny, każdego z każdym. Dla Rousseau to jest przedświadomość. To jest człowiek jako dzikie zwierzę, który wprawdzie odczuwa ból, pragnienie, ale jeszcze nie obudziło się w nim wiedza o swojej wiedzy. U Hegla może to jest po prostu Bóg, jako ta czysta świadomość, która jest świadoma samego siebie, a może to jest jego odzwierciedlenie w człowieku. Niezależnie jest to jedno i to samo, dlatego że dochodzi do spotkania jednej świadomości z drugą. I ta jedna świadomość jest odzwierciedleniem tej drugiej. Czy to spotkanie człowieka z człowiekiem, czy Boga z człowiekiem. Ale zanim podążymy tym tropem, pomówmy jeszcze o zwierzętach. Zwierzęta, mówimy, w odróżnieniu od ludzi, są nieświadome. Człowiek, można by rzec, jest tym zwierzem, który odróżnia się na tle innych zwierząt świadomością. To nieświadome to jest negacja świadomości. Zwierzę widzi rzeczy dookoła siebie, odczuwa je w pewnym sensie, ale nie wie, że o nich wie. Pożera je. Człowiek
Tu Hegel przywołuje Boga wina i pijaństwa. Czasami robi wszystko, co w jego mocy, aby zgubić swą świadomość. Chcemy nieraz zapomnieć, nie wiedzieć. Odpocząć od wiedzy. Dążymy do nieświadomości. A jako zwierzę, do czego żeśmy dążyli w ewolucji? Z tego, co widać, to ze wszystkich istot żyjących na Ziemi z ewolucji wyłonięto jako tę nadrzędną istotę świadomą. Więc można by powiedzieć, że postęp czysto biologiczny polega na tym, że budzi się świadomość w królestwie zwierząt. I kiedy ta jedna świadomość spotyka drugą, czy to Pan Bóg spotyka swój lustrzany obraz, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo, czy to człowiek w dżungli, czy na pustyni, gdzieś w swoim pierwotnym raju spotyka drugiego człowieka, czy też niemowlę zaczyna dostrzegać siebie w matkę, czy w bracie. Co się dzieje wtedy? Tu Hegel postuluje rzecz, która może się nam z pozoru wydawać niepokojąca. Mianowicie dążenie do uznania. Co to jest to coś w nas, który wymaga, który potrzebuje, który domaga się uznania? Próbujemy zdobywać to uznanie, przezwyciężając samych siebie, których widzimy w innym. I to jest walka na życie i śmierć. Jeżeli w jego wyniku ginie ten przeciwnik na tym prastarym polu, tej prastarej dżungli, odczuwamy spustoszenie, a nie uznanie. Bo ta świadomość innego, która miała być źródłem uznania naszego istnienia, została zgładzona. I pozostajemy sami ze sobą, niepewni, czy tak naprawdę jesteśmy. Niepewni, kim jesteśmy. Natomiast w momencie, kiedy ten inny poddaje się nam, wtedy powstaje relacja Pana i niewolnika. Czy też Pana i służącego Mu. No to znowu, to może być Pan Bóg i Adam. Pan Bóg jest Panem, ale to też może być po prostu pierworodny człowiek w dżungli, który jest silniejszy od drugiego człowieka. I tutaj powstaje namiastka uznania, dlatego że poddając się nam, niewolnik uznaje nasze istnienie jako tę świadomość prawdziwą, a my, ponieważ widzimy w tym innym świadomość, odczuwamy uznanie, choć nie do końca, bo to jest uznanie niższego, więc pozostaje niedosyt. Pan do niewolnika
związany zostaje łańcuchem i tym samym sam staje się niewolnikiem niewolnika, bo oto Pan staje się zależny, a wolność, którą Hegel określa jako powiązany z ryzykiem, zakłada niezależność. Tymczasem niewolnik pracuje na rzecz Pana. Pan ucieka do stoicyzmu. Stoicyzm to jest grobowa mina i żelazne nerwy w obliczu niepewności rzeczywistego świata. Dlaczego Pan nie chce, czy nie może przezwyciężyć te niepewności? Bo nie umie. Bo choć jest Panem świata, który wszystko stworzył, to znajduje się w którymś momencie w takiej sytuacji, że jest zależny od służby, która od dawna już wszystko mu wytwarza. Więc ucieka w stoicyzm. A niewolnik, w niewolnikach budzi się sceptycyzm. Sceptycyzm budzi się, czyli zwątpienie, chęć buntu nawet. Budzi się z racji pracy, bo oto podejmując pracę, niewolnik zaczyna zauważać, że istnienie zależy od niego, że istnienie jest dziełem jego rąk, że on wytwarza rzeczywistość, którą Pan uważa za swoją, ale jednak jest to rzeczywistość wytworzona przez robotnika, przez niewolnika, który robi. I im dłużej robi, tym bardziej budzi się w nim świadomość, że on jest Panem rzeczywistości, którą włada i wytwarza. A Pan jest jego niewolnikiem, nie on niewolnikiem Pana. Pan jest zależny w pełni od jego pracy. Walka na śmierć. Skąd to się bierze? Pogodzić się mogą tylko w dialektyce. Dialektyka ta jest walką. Dlaczego? Dlaczego nie może być na przykład dialogiem? Dlatego, że czas jest byciem. Co to znaczy? To znaczy, że historia to jest to, co jest. Pamiętajmy, że nim nastała świadomość, było wieczne teraz. Jeżeli historia jest tym, co jest, czyli jeżeli my jesteśmy historią, to my jesteśmy ruchem. Świadomość jest niby nasza, ale też jest od nas niezależna. Czy nam się chce być świadomym, czy nie, to jesteśmy świadomi. I świadomość każdej chwili, no właśnie, świadomość chwili, która mija. Jesteśmy świadomi, że mijają etapy świadomości, mijają dni. Zaczynamy nazywać je dniami, zaczynamy liczyć. Mijamy my, jako jednostki, ale trwa nasze potomstwo. Widzimy, jak na oczach naszych mijają rodzice, dziadkowie i wiemy, mamy świadomość,
że będą na nas patrzyli dzieci, jak my mijamy. Nawet Pan Bóg wie, że przeminie, bo staje się człowiekiem, który przeminie. Mimo że trwa, tak jak my trwamy. Moc. Moc z Tobą, ale to nie jest żart. To Hegel nazywa rzecz, która popycha to wszystko, moc. Bo jest mocą. I moc dosłownie popycha wszystko, czyli moc, bo nic nie jest wyjęte z tego koła. Moc popycha wszystkiego, czyli popycha też siebie. A moc, która popycha siebie, musi zatrzymywać siebie czasami. Bo w jaki sposób moc może oddziaływać na moc? Jedynie w taki sposób, że zatrzymuje działanie mocy. Co to właściwie jest moc uznania? Bardzo potoczne jest takie powiedzenie, że człowiek nie może żyć bez miłości. Jak mówimy uznanie, to coś się może w nas buntować, że to jest zbyt płytkie. Ale czy ktoś zbuntowałby się przeciwko twierdzeniu, że nie da się żyć bez miłości? No, czym innym jest miłość, aniżeli właśnie uznanie w pełni istnienia danego człowieka? A niewolnik? Czy niewolnik posiada uznanie? Czy jest uznany za człowieka? Czy tylko ceniony za swoją pracę? A Pan? Czy Pan we własnych oczach doznaje uznania? Uznawany jest przez niewolnika jako Pan, jak najbardziej, ale niewolnik z racji tego, że jest mu podległy, jest mu nierówny i tym samym Pan odczuwa spustoszenie, a nie uznanie. Bo uznanie to oznacza, że równy równego uznaje. Walka na śmierć. W momencie, w którym świadomość zdaje sobie sprawę poprzez pracę, że jest Panem, buntuje się, obala Pana, ale nie staje się Panem, tylko czymś absolutnym, czymś w pełni ludzkim. Bo oto człowiek przezwycięża panowanie i niewolę i osiąga wolność, samoświadomość, nieszczęśliwa świadomość. Czy my należymy do świadomości wolnych, czy też nieszczęśliwych jeszcze? Czy historia już się skończyła? W momencie, kiedy wiedzę w pełni posiadamy? Czy też toczy się dalej? Na przykład z narodzeniem każdego dziecka. Otwiera się na nowo. To tyle, jeżeli chodzi o świadomości. To nie jest wszystko, jeżeli chodzi o fenomenologię ducha, ale to tyle, jeżeli chodzi o świadomości. Hegel pomaga nam zrozumieć wszystkiego. Hegel jest absolutnym przeciwieństwem wszystkich, którzy twierdzą, że filozofia jest błąkaniem w obłokach lub też
że filozofia jest bardzo wyrafinowanym sposobem, żeby powiedzieć, że nie wiemy. Hegel też jest duchem naszych czasów. Nie ma takiej dziedziny naszego życia, która nie byłaby przesiąknięta jego myśleniem, jego myślą. I właściwie nikt nie był w stanie obalić jego myśl. Nikt. Dlatego, że jest ona absolutnie prawdziwa. Jedyne, co jego najlepsi krytycy potrafią, to jest wskazać na to, że jest to owszem wiedza absolutna, ale bezwartościowa. To jest otwarte pytanie. Oczywiście to nie jest jedyny wątek poważnej krytyki historycyzmu i będziemy wnikali w ten temat głębiej, ale jak zawsze w każdym odcinku chcę, żeby przewodnia myśl danego filozofa miała okazję przedstawić się w sposób jak najsilniejszy. Czy Hegel gdzieś daje nam znać, gdzieś to rozważa, dlaczego człowiek, używając Dionizosa i innych bogów, ucieka od swojej świadomości? Tak, no właśnie w tych pierwszych dwóch częściach fenomenologii ducha tłumaczy, że lęk przed Panem jest początkiem mądrości. Tak powiada Hegel. A świadomość jest Panem. W takim sensie, że nie tylko w takim sensie, bo to jest w Heglu najpiękniejsze, że to nie jest, Hegel nie jest ani totalnym wytłumaczeniem religii, ani totalnym jej zaprzeczeniem. Jest i jednym, i drugim. Więc świadomość, wiedza o tym, że wiemy, budzi lęk. I to nieważne, czy to jest świadomość najwyższej świadomości. Ten lęk jest wyrazem tej mocy, która popycha nas w drugą stronę. Bo wszystko, co jest postulowane, neguje. I wszystko, co neguje, postuluje. Matematycznie to ujmując, -1 jest czynnością odejmowania. Ale tym samym powstaje nowa liczba. +1 jest czynnością dodawania, ale tym samym odchodzimy, czyli negujemy tą poprzednią liczbę. Świadomość jest czynnością postulowania wiedzy samej o sobie i tym samym negujemy tę prostotę życia zwierzęcego, o której wiemy, bo jesteśmy świadomi, że nie odczuwają żadnego lęku w związku ze świadomością i dążymy do niej z powrotem. I stąd właśnie... Ale to jest dążenie do braku lęku? Czy to jest poczucie władzy, że mam świadomość i mogę ją sobie odebrać? Mogę tą świadomość traktować czasowo? Lubię używać władzy nad moją świadomością i ją wyłączyć? Znaczy, dążenie do nieświadomości prowadzi przez dolinę odchodzenia od
budowania przyczyny i cel działania. Tak? Bo właśnie w dążeniu do nieświadomości, czyli zezwierzęcenie się człowieka, wyłania się ta dialektyka między zwierzętem nieświadomym a zwierzętem świadomym. Zwierzętem, który ma tylko na swój użytek pazury czy skrzydła, a zwierzętem, który jeszcze ma wiedzę i wolę. Walka na śmierć. I czy to znaczy, ciekawsze pytanie tutaj właściwie jest, czy to oznacza, że w królestwie zwierząt są, czy były. Hegel oczywiście pisał przed Darwinem, ale to nie, jakby trzeba tutaj pamiętać, że teoria ewolucji nie zrodziła się wraz z Darwinem. Darwin wytłumaczył ewolucję selekcją naturalną gatunków. Natomiast idea, że ewolucja już w dialogach Platona znajduje, Platon zwraca uwagę na ewolucję roślin czy coś takiego. Żegnam wszystkich. Czas się kończy.